Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Gdzie dolar za miesiąc? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, na wakacjach, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie. Dziękuję, zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Gdzie dolar za miesiąc? Z powodu tego, że drodzy Państwo, jutro mamy kolejne super ważne dane, czyli inflację ze Stanów Zjednoczonych i rynek się będzie pod to pozycjonował, pod to grał. Te dane o inflacji plus dane z rynku pracy pozwolą nam lepiej oszacować, jaka może być kolejna decyzja, jakie mogą być kolejne decyzje Fedu w sprawie stóp procentowych w najbliższym czasie. Dlatego też dzisiejszy dzień może być pozycjonowaniem pod to, co rynek uważa, że jutro się wydarzy, czyli jakie będą dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. I zaczynamy wykresem pokazującym inwersję krzywej dochodowości, czyli spreadu, czyli różnicy między rentownościami amerykańskich dwuletnich obligacji a 10-letnich obligacji. I rynek już nam tutaj pokazuje, że od początku nowego miesiąca tutaj zmniejszyła się o 20 punktów bazowych ta różnica, czyli spread się zwężył, a rynek zawsze się boi w sytuacji, kiedy ten spread się zwęża po inwersji, czyli po odwróceniu krzywej dochodowości, ponieważ właśnie wtedy zachodzą procesy recesyjne i wtedy dopiero, a najbardziej ten czynnik związany z finansami wpływa na recesję, więc takie obawy o to, że negatywne zjawiska w gospodarce mogą mieć miejsce, będą równolegle się nasilały wraz gdyby z tym w sytuacji, kiedy ta różnica zaczęłaby się zmniejszać w kierunku poziomu 0, to ponieważ to zmniejszanie się tej różnicy, zwłaszcza kiedy ten spread był ujemny, a teraz jak widzimy na przełomie czerwca i lipca spread osiągnął poziom minus 100, więc w sytuacji, kiedy ten spread zacząłby się zmniejszać, byłoby to wielkie zagrożenie dla rynków światowych, ponieważ sygnalizowałoby możliwość wystąpienia recesji, już to takiej już finalnej recesji w amerykańskiej gospodarce, na którą naprawdę rynek już czeka co najmniej od 18 miesięcy. Dlatego też będziemy ściśle obserwować to, co się dzieje. Bądźmy wyczuleni na zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich oraz na obligacje dwuletnie, które w tym wypadku powinny spadać na rentowności mocniej i ten ruch powinien być dość dobrze widoczny, a każdy z nas może obserwować zachowanie w czasie rzeczywistym rentowności amerykańskich obligacji, tych dwuletnich i 10-letnich i wtedy wiedzieć więcej, co rynek myśli, co może się wydarzyć. Dlatego też obserwujemy bardzo ściśle zachowanie amerykańskich tych obligacji 10-letnich. A dlaczego to jest takie ważne i dlaczego zaczynam od tego tematu? Ponieważ wczoraj rentowności znowu wróciły poniżej 4% i tutaj rynek nam sygnalizuje coś, co będzie oznaczało dyskontowanie procesów dezinflacyjnych, ponieważ spadki rentowności, obniżanie się krzywej dochodowości, opadanie krzywej dochodowości sygnalizuje m.in. to, że procesy dezinflacyjne, że inflacja spada szybciej i rynek się nie boi tempa wzrostu cen, więc za każdym razem, kiedy spadamy poniżej 4%, widać ewidentnie, że rynek przygotowuje się na te jutrzejsze dane makroekonomiczne. I jeszcze raz przypomnę, w okolicach 3,90 mamy tą przebitą w poprzednim tygodniu 9-miesięczną linię trendu spadkowego. Dlatego też ta bariera 3,90 ma także duże znaczenie. Jej pokonanie byłoby następnym elementem, sygnałem wskazującym, że rynek obligacji faktycznie widzi coś ciekawego przed danymi o inflacji i prawdopodobnie jutro po danych o inflacji, które będą decydujące o tym, co rynek będzie myślał o perspektywach co do przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też dzisiejsza sesja będzie przygotowaniem pod te jutrzejsze dane o inflacji ze Stanów, no i będzie także nam pomagała odpowiedzieć na pytanie, gdzie amerykański dolar za miesiąc, czyli gdzie USD za miesiąc. Dzisiaj poznamy także dane z Niemiec. Będzie to lipcowy wskaźnik
dotyczący wskaźnika, dotyczący indeksu ZEW i w tym wypadku będziemy patrzeć, czy będziemy świadkami pogłębienia tendencji negatywnych, czyli im dane gorsze, tym bardziej presja na spowolnienie gospodarcze, recesję będzie występowała. To są pierwsze dane za lipiec, dlatego też warto je monitorować, dlatego je tak wyróżniam. Oraz poznamy także finalne czerwcowe odczyty inflacji konsumenckiej i inflacji w ujęciu harmonicznym, ale te dane są już zdyskontowane, więc nie powinny mieć większego wpływu. Natomiast także rynek będzie przywiązywał do nich większą wagę, ponieważ jeżeli by się okazało, że inflacja spada mocniej niż zakładały prognozy, niż ten pierwszy odczyt, to byłoby to także pewnego rodzaju środowisko, byłby to czynnik sprzyjający dyskontowaniu innej polityki Banku Centralnego w Europie niż wcześniej zakładano. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się dzieje. No i zobaczmy, co się dzieje. Po tych danych z rynku pracy widzimy osłabienie amerykańskiego dolara. Powinno być umocnienie amerykańskiego dolara z powodu tego, że te rentowności jednak poszły mocniej w górę, a tu jednak amerykański dolar się osłabia. Czyżby rynek czegoś się obawiał, czyli czyżby się obawiał recesji? I gdyby się okazało, że jutro inflacja jest niższa niż zakładają ją prognozy, dla części rynku byłby to sygnał, że mamy zmniejszenie presji na podwyżki stóp procentowych, mamy także coraz bardziej środowisko recesyjne, dlatego też bądźmy naprawdę wyczuleni na to, co się wydarzy, a każde wyjście na poziom 1,10 na euro-dolarze oznacza także wyjście nad maksima z czerwca i zachęca do przetestowania majowo-kwietniowych poziomów ekstremalnych i tej górnej linii trendu wzrostowego, którą widzimy na wykresie. Dlatego też perspektywy dla amerykańskiego dolara, patrząc przez pryzmat wykresu euro-dolara, są raczej negatywne. I to zauważmy, że pomimo, że te rentowności są w okolicach 4% na amerykańskich obligacjach 10-letnich. No i odpowiedź na pytanie, gdzie dolar za miesiąc, ponieważ pojawił się raport Bloomberga poświęcony tego, jak inwestorzy uważają, co się może wydarzyć z amerykańskim dolarem na przestrzeni następnego miesiąca. No i widzimy, że przewagę mają ci, którzy uważają, że amerykański dolar będzie się umacniał, że za miesiąc na początku sierpnia będziemy na indeksie dolarowym wyżej niż jest teraz, czyli teoretycznie euro-dolar powinien spadać według tego badania. Przypominam, że to jest badanie ankietowe Bloomberga i warto od czasu do czasu sięgać po te obserwacje, pod te wyniki badań, ponieważ pokazują one nam sentyment. Wniosek kolejny jest też taki, że nie ma jakiegoś ekstremalnego sentymentu nastawienia inwestorów co do przyszłości dolara w perspektywie następnego miesiąca, bo jest tylko lekka przewaga tych, którzy uważają, że amerykański dolar będzie dominował i na pytanie, gdzie dolar za miesiąc, przewagę mają ci, którzy uważają, że dolar się umocni. No i teraz, drodzy Państwo, jeżeli rozpatrujemy amerykańskiego dolara, jeżeli rozpatrujemy rentowności amerykańskich obligacji, to wzrok każdego inwestora powinien spadać na dwa inne rynki. W pierwszej kolejności jen japoński, który jest bardzo wyczulony na wszelkie spadki rentowności amerykańskich obligacji. W sytuacji spadków rentowności jen zaczyna się umacniać, plus kolejną klasą aktywą jest są surowce, a przede wszystkim złoto, pośrednio także srebro, które bardzo lubi, kiedy rentowności spadają, a amerykański dolar się osłabia. No i pytanie jest takie, co się dalej tutaj wydarzy, ponieważ widać na naszych oczach, że trwa kolejna fala, kolejna presja na to, żeby jen się umocnił. Jest to związane przede wszystkim z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też, jeżeli się okaże, że po jutrzejszych danych rentowności jednak dalej spadają amerykańskich papierów, to w takiej sytuacji będzie to następne paliwo do tego, żeby nawet przyspieszyć tendencję spadkową na wszystkich parach związanych z jenem. A już teraz widzimy dzisiaj o poranku, że pary z jenem sygnalizują nam właśnie to, że jen ma ochotę się umocnić, co jest oczywiście także na rękę Bankowi Japonii. Być może część inwestorów także uważa, że Bank Japonii może dołączyć do tych naturalnych zjawisk i jeszcze bardziej przyspieszyć tendencje spadkowe
na parach związanych z jenem, czyli przyspieszyć tendencję umocnienia jena japońskiego. No i także pytanie, gdzie amerykański dolar za miesiąc względem złotego, ponieważ jeżeli się okaże, że euro-dolar rośnie, to będzie to zjawisko bardzo korzystne dla złotego i w takiej sytuacji para dolar do złotego może zejść poniżej 4%. Teoretycznie jest to bardzo korzystne dla polskiej gospodarki, ponieważ my importujemy w amerykańskim dolarze węglowodory, a eksportujemy w euro, a do euro złoty tak nie umacnia się zbyt wyraźnie. Natomiast czynnikiem ryzyka dla złotego, już Bloomberg to mówi, są perspektywy co do obniżek stóp procentowych. No i drodzy Państwo, w polskiej przestrzeni medialnej jeszcze dominuje narracja o tym, że potencjalna obniżka stóp procentowych w Polsce we wrześniu będzie działaniem politycznym, co ja w ostatnich dniach wykazałem, że jest całkowicie błędną i fałszywą perspektywą, ponieważ jak widzimy tutaj na następnym wykresie, rynek zastanawia się, jaka będzie siła i skala obniżek stóp procentowych w sierpniu w Brazylii. A dlaczego? Ponieważ na następnym wykresie jest odpowiedź na pytanie i jednoznaczna wskazówka, dlaczego błędna jest opinia, że obniżka stóp procentowych w Polsce będzie działaniem politycznym. Ponieważ w tym roku inwestorzy na całym świecie spodziewają się, że obniżki stóp procentowych będą miały miejsce dla rynków rozwijających się, czyli dla tych emerging markets. I widzimy na tym wykresie, że Polska jest właśnie traktowana łącznie z Czechami, tutaj Brazylią, z Chinami, Indonezją, Argentyną, Meksykiem jako miejsca, gdzie będzie obniżka stóp procentowych, a w reszcie świata mają być podwyżki stóp procentowych i na tym wykresie bardzo ładnie to widać, więc te wykresy pozwalają nam stwierdzić, że potencjalna obniżka stóp procentowych w Polsce we wrześniu nie będzie żadnym działaniem politycznym, ponieważ będzie wynikała z globalnego trendu, w tym wypadku na obniżki stóp procentowych, a jak widzimy, jeszcze raz przypomnę, w Brazylii rynek zastanawia się, czy w sierpniu będzie obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czy aż o 50 punktów bazowych w cięciu, a jak widzimy na następnym wykresie, dla Brazylii rynek spodziewa się nawet 200 punktów bazowych cięcia stóp procentowych do końca tego roku, gdy dla Polski w okolicach 100, czyli 4 klasyczne obniżki o 25 punktów bazowych. I naprawdę, drodzy Państwo, proszę te wykresy rozsiewać po internecie tak szeroko jak się da, ponieważ teza o tym, że potencjalna obniżka stóp procentowych w Polsce we wrześniu będzie działaniem politycznym, na razie ma przewagę, a te materiały mają prowadzić do tego, żeby zwiększać efektywność rynkową, a nie je zwiększać, a efektywnością rynkową będzie narracja o tym, że to właśnie działania wszystkich rynków emerging markets, które w tym roku mają obniżać stóp procentowych, jest prawidłowa, a nie teza o tym, że obniżki będą miały charakter polityczny. No i polskie obligacje, jeżeli rentowności na świecie będą spadać, to moim zdaniem będzie to ostateczny argument ku temu, żeby złamać te minima na rentowności polskich papierów, żebyśmy ruszyli mocniej w dół. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne i Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która ma potencjał jednak, żeby obronić ten poziom 2000 punktów. Widzimy mały kanał spadkowy na wykresie. Teraz wyznacza on górną barierę w okolicach 2050 punktów. Na razie korekta lekka trwa, i czekamy na to, co się dalej wydarzy. Wspomniałem już o złocie, ponieważ jeżeli rentowności pójdą w dół, a amerykański dolar będzie się osłabiać, to w takiej sytuacji złoto będzie miało potencjał do wybicia się górą, ale myślę, że największa szansa na to będzie dopiero jutro i przypominam, że stoi to w sprzeczności z tezą tych ankietowanych przez Bloomberga, którzy twierdzą, że amerykański dolar za miesiąc będzie silniejszy niż jest teraz, a to teoretycznie powinno doprowadzić do spadków ceny złota. Zobaczymy, co się wydarzy na miedzi w okolicach ostatnich oporów. Ich pokonanie będzie oznaczało, że popyt na ryzyko znowu przyjmuje inicjatywę na indeksach giełdowych na świecie. I także obserwujemy ropę naftową, która zbliża się do górnego ograniczenia tej konsolidacji, którą w ostatnim czasie mamy miejsce, która nam tutaj towarzyszy już od 9 miesięcy, czyli na razie nic nowego się nie dzieje. I zobaczmy teraz indeksy giełdowe, które wczoraj nie potwierdziły tej słabości podczas piątkowej sesji, ale przypominam, że rynek będzie przygotowywał się na te jutrzejsze dane o inflacji, które mają duże znaczenie. Dlatego też
Myślę, że ostatni minima to punkt odniesienia. Będę ja osobiście się pozycjonować względem rynku, względem tego poziomu. A warto także zwrócić uwagę, że te zjawiska na rynku jena powodują, że występuje presja na to, żeby japońska giełda weszła w fazę korekty. Natomiast wykres w tym wypadku sygnalizuje nam także, że każde utrzymanie się na tych poziomach, które są teraz albo niższych, zwiększa szansę na pogłębienie tendencji spadkowej. No i to, co się dzieje na eurodolarze, sprawia także, że patrzymy na zachowanie DAX-a, który ładnie broni dolnego ograniczenia konsolidacji, która od 4 miesięcy już nam towarzyszy i wygląda na to, że będzie towarzyszyć także w kolejnych godzinach. I na koniec Bitcoin. Wczoraj także przeżyliśmy próbę wybicia górą z konsolidacji, która się nie udała, więc konsolidacja tutaj także trwa. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze i na wakacjach, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie i link w tle. Dziękuję, zachęcam do powrotu na kanał dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i stopy zwrotu.